David Copperfield. Nie ma go? I jest. Tak jest. Słuchajcie, moi drodzy, po krótkiej przerwie, krótkiej, dłuższej, spowodowanej obecną sytuacją na świecie, czyli masową pandemią, paniką i generalnie nie wiadomo co się dzieje i nikt nie wie, wracam z kolejnym tutorialem. Dzisiaj wrócę do rzeczy, którą już Wam zapowiedziałem wcześniej, a mianowicie zapowiedziałem aplikację TouchOSC, którą mam na swoim iPadzie. I czym to konkretnie jest? Konkretnie jest to zewnętrzny sterownik MIDI. Jeżeli macie klawiaturkę z faderami, przyciskami, padami czy pokrętłami przede wszystkim, to generalnie możecie osiągnąć to samo na tej aplikacji. Czyli pobieracie aplikację na iPada, pobieram na komputer edytor i w edytorze planuję wszystkie te kółeczka, czyli czym to ma być suwak, czy ma być kółko, czy ma się wciskać, czy ma się przesuwać i generalnie patrzę teraz na ekran, a nie na obiektyw. Trochę idiota. Nieważne. W każdym razie mam przyciski, mam właśnie pokrętła, mam fadery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie tutaj uzbrać wszystko i generalnie do czego mi to służy? Te wszystkie linie pionowe to są efekty przypisane do moich syntezatorów tutaj, tak? Czyli do każdego syntezatora na kanale, na którym wpada z niego dźwięk, czyli track audio lub external instrument, wpada dźwięk do Abletona i w tym momencie mam kontrolę nad tym, ile ma reverbu, ile ma delaya i mogę kontrolować filtr. Tak naprawdę co mi się zachce, to będę miał tutaj i będę miał w programie, więc na przykład jeżeli mam fajny pad i potrzebuję do niego więcej przestrzeni, to nie muszę się odwracać i klikać myszką na Abletona, po prostu przekręcam kółko do przodu, do tyłu i generalnie mam też efekt wtedy w dźwięku. Tak jak wspomniałem, są oddzielne kanały dla każdego syntezatora, który wpada, każdego sprzętu, który stoi za mną, a na dole mam obsługę efektu Pioneer RMX 1000 wtyczkę, którą mam na moim kanale Master, czyli daje mi to możliwość tego, że reguluję tutaj przestrzeń, co się dzieje z dźwiękiem i delaye i reverb, a na końcu jak sobie jamuję, to mam kontrolę nad finalnym, że tak powiem, kształtem tego projektu. Czytajcie, mogę sobie właśnie skorzystać z parametrów, które ma Pioneer w swojej wtyczce i też w hardware'owym efektorze, czyli mogę dodać echo do całości, reverb, mogę to nagle wyłączyć. Zresztą wszystko Wam pokażę na przykładzie fizycznej obsługi całego projektu. Także przejdźmy teraz do Abletona, pokażę Wam krótki showcase, w jaki sposób wykorzystuję tę łapkę. Mam mojego Mooga, tak? Tak brzmi na sucho. I mam do niego podpisane dwa efekty, reverb oraz delay. I teraz będę zwiększał delay oraz reverb przez aplikację na iPadzie. Delay. No i na przykład reverb. W praktyce jest to bardzo proste do ustawienia. Musicie pobrać TouchOSC oraz do tego programik TouchOSC Bridge, który jest jakby takim serwerem i wtedy Ableton widzi to połączenie między apką a komputerem za aktywne i wtedy w MIDI opcjach pojawia Wam się TouchOSC, in, outs i sobie ustawiacie tak samo jakbyście konfigurowali inny sterownik MIDI bez żadnej automapy. Więc to działa tak samo wtedy.
jak właśnie, nie wiem, Launch Control, czy jak, nie wiem, nawet BeatStep i wszystkie inne sterowniki MIDI, jakie są na rynku. I po prostu łączycie, budujecie swoją mapkę w edytorze, którą też Wam pokażę i generalnie to wszystko. Więc naprawdę Wam to polecam. A teraz Wam pokażę, jak na przykład sobie jamuję przy wykorzystaniu aplikacji Pioneer RMX 1000, który mam na swoim kanale Master. iPad teraz będzie sterował apką Pioneer na Masterze, na efektach, a tutaj pod faderami mam stopkę i perkusjonalia, czy tam część drumów. Stopka i perkusja z filtrem. I tak to wygląda mniej więcej. Taki hamulec, fajny gadżet. Podstawowe efekty jak echo, reverb, spiral do góry, echo z filtrem, crash echo, czy klasyczne. I oczywiście programujecie parametry, które chcecie. Ja wybrałem te, które mi odpowiadają najbardziej, tak? No i to tyle. A, druga rzecz. Razem z moim kumplem Karolem, a.k.a. Manoid, napisaliśmy podręcznik e-book w formie PDF-a, zawierający jakby podstawy produkcji muzycznej, podstawy obsługi Abletona, trochę ciekawostek, trochę skrótów klawiszowych, porad. Do tej pory mamy bardzo fajne feedbacki, więc serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy to pobrali, komentowali, wysłali dobre słowo i szczerze mówiąc mam nadzieję, że po prostu im się to przydaje. Bardzo oczywiście serdecznie dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie tego projektu programem Kultura w sieci. Także dzięki serdeczne wszystkim. Zapraszam na www.abletonlive.pl, czyli www.abletonlive.pl i tam możecie pobrać to za darmożkę. Ponad 70 stron, chyba całkiem niezła graficzna oprawa i pobierajcie, szerujcie, podajcie dalej, korzystajcie, przede wszystkim korzystajcie, uczcie się, więc zapraszam. No i to by było na tyle na dziś. Dzięki za oglądanie, dzięki za support. Klikajcie w dzwoneczek, subskrybujcie, zapraszam na moją stronę pyszofficial.com. Dowiecie się, czym się dokładnie zajmuję. W kolejnym odcinku będzie mój cały setup wyjaśniony, wytłumaczony, połączenia, podłączenia, kabelki. Czemu tak, a nie inaczej? Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Cześć!